Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem przygotowałam dla Was film z serii Kilka dni, kilka posiłków. Będą to fit kolacje, które są naprawdę przepyszne, więc koniecznie musicie sobie ich spróbować. A jeśli podobają Wam się tego typu filmy i chcecie ich więcej na moim kanale, to zachęcam do zostawienia po sobie subskrypcji, komentarza oraz łapki w górę pod filmem. Moją dzisiejszą pierwszą propozycją będą pizzowe grzanki 4 sery. Jest to taka domowa fit wersja, o wiele mniej tłusta niż przykładowo pizza 4 sery, którą dostaniemy na mieście. I tutaj zaczynam od pokrojenia serów. Najpierw kroję mozzarellę, następnie ser pleśniowy, a na sam koniec ścieram parmezan na tarce. Wszystkie sery już są gotowe, także teraz grachankę kroję na takie grzanki. Układam je na papierze do pieczenia, następnie smaruję najzwyklejszą passatą pomidorową. Najpierw układam plastry mozzarelli, u mnie jest to mozzarella light. Na to układam starty ser żółty. Następnie ser pleśniowy i na sam koniec całość sypię parmezanem. Takie grzanki piekę mniej więcej 5 do 7 minut w około 190 stopniach. Jak wiadomo, każdy piekarnik jest inny, więc najlepiej jest po prostu sprawdzać, czy grzanki są gotowe, a one są gotowe wtedy, kiedy ser się roztopi, a grzanki będą chrupkie. Co prawda grzanki tutaj grają główne skrzypce, no ale jak sami widzieliście, tam nie ma żadnych warzyw, do tych grzanek nawet żadne warzywa mi nie pasują, więc stwierdziłam, że osobno sobie zjem pokrojonego ogórka oraz pokrojonego pomidora jako taką osobną porcję warzyw, no bo jak wiadomo, warzywa czy owoce są bardzo ważne w naszej diecie. Grzanki są gotowe, układam je na desce, jak możecie zobaczyć, i ja jeszcze całość sypię posiekanym szczypiorkiem i tak się prezentują gotowe grzanki. Następną propozycją będzie tortilla z kurczakiem curry i powiem Wam szczerze, że jest to genialna propozycja i musicie sobie jej koniecznie spróbować. Zaczynam tutaj od ugotowania ryżu. On jest co prawda małym dodatkiem, ale fajnie pasuje do tego farszu. Następnie filet z piersi kurczaka kroję w paski. Mięso przyprawiam taką gotową mieszanką curry. Ona jest bardzo smaczna, ja mam akurat taką przyprawę z Lidla. Do tego dodaję jeszcze czosnek granulowany, a także oregano. Nie dodaję tutaj na pewno soli z tego względu, że ta mieszanka zawiera już sól i byłoby jej po prostu za dużo. Pieprzu też nie dodaję z tego względu, że to curry jest takie idealnie pikantne dla mnie, więc tutaj nie potrzebuję. Mięso jeszcze dokładnie obtaczam w tych przyprawach. Następnie kroję warzywa, czyli tutaj kroję cebulkę w kostkę, paprykę w paski i przeciskam czosnek przez praskę. Zapomniałam jedynie tutaj nagrać, że również siekam szpinak. Na patelni rozgrzewam oliwę z oliwek, a następnie na rozgrzanej oliwie podsmażam najpierw cebulkę oraz mięso i chwilkę smażę. Gdy mięso oraz cebula są już tak delikatnie podsmażone, to dodaję czosnek przeciśnięty przez praskę, paprykę oraz szpinak. I całość podsmażam, powiedzmy tak około 3-4 minuty. Następnie dolewam mleczko kokosowe. Jego nie dodaję dużo, no bo to wiadomo, że jest wrap, także to nie może być zbyt płynne. Oprócz tego dolewam troszkę wody, a to z tego względu, żeby mięso się zrobiło i żeby papryka troszeczkę zmiękła. Całość takiej wersji podduszam mniej więcej 7 minut. Najlepiej po prostu sprawdzić, kiedy mięso będzie gotowe. Po tym czasie ściągam przykrywkę i czekam, aż woda odparuje i będzie to taka bardziej gęsta wersja. Pod koniec dodaję ugotowany ryż i całość bardzo dokładnie mieszam. Placek tortilli podpiekam w piekarniku, aż będzie taki delikatnie ciepły, a następnie układam farsz z patelni. Do tego troszkę rukoli, trochę sałaty, aby było tutaj więcej warzyw, szczypiorek oraz posiekaną natkę pietruszki i całość dokładnie zwijam. Tutaj specjalnie nie przyspieszam, abyście mogli zobaczyć mój sposób zwijania tortilli. Jest on fajny, bo tortilla nigdy się nie rozwala.
proszę bardzo, tortilla gotowa, ja ją przekrajam na pół i tak wygląda gotowa tortilla. Koniecznie sobie jej spróbujcie, bo jest po prostu przepyszna. Jeśli szukasz smacznej diety z bardzo prostymi przepisami, dzięki której będziesz gubić kilogramy, a przy tym nie będziesz czuć się jak na przysłowiowej diecie, to koniecznie sprawdź nasze jadłospisy na stronie www.80na20.pl. Kolejną propozycją w dzisiejszym filmie będą takie bułki hamburgerowe, ale bez mięsa. Ja je tak właśnie nazywam, bo w sumie tutaj idzie wszystko to samo co do burgerów takich domowych, no ale nie idzie mięso. I zaczynam od zrobienia sosu, czyli do miski dodaję najpierw jogurt naturalny, do tego majonez lekki lub na przykład majonez wege z Biedronki, przeciśnięty przez praskę czosnek, sól oraz pieprz, do tego oregano i całość dokładnie mieszam. Sos jest gotowy, także odkładam na bok i zabieram się za pokrojenie składników. Najpierw kroję cebulę w piórka. Następnie kroję mozzarellę w plastry. Ona tutaj będzie źródłem białka, bo tak jak powiedziałam, będzie to kanapka burgerowa bez mięsa, a za to z mozzarellą. Kroję również plastry pomidora. I gdy wszystko jest pokrojone, to zabieram się już za robienie bułek. Jeśli macie ochotę, to takie przekrojone bułki możecie podpiec w piekarniku albo na przykład na suchej patelni. I taką gotową bułkę smaruję sosem z obydwu stron. Następnie układam sałatę, troszeczkę rukoli, bo akurat miałam w lodówce. Do tego pokrojony wcześniej pomidor, a także mozzarella. Na to układam również plastry ogórka konserwowego, zapomniałam nagrać jak go kroję, także tutaj daję znać. Na to układam pokrojoną cebulę, a także kukurydzę konserwową, która świetnie pasuje do tej bułki. Na samą górę dam kilka kropel, powiedzmy, sosu sriracha, tak delikatnie tylko do smaku. Jeśli nie lubicie pikantnych wersji, to zdecydowanie możecie to pominąć. I tak się prezentują gotowe bułki burgerowe w wersji bezmięsnej. Następna propozycja to będzie krem z pieczonych warzyw i jest po prostu przepyszny, aromatyczny. Nie wiem, czy lubicie właśnie pieczone warzywa, ale moim zdaniem one robią ogromną robotę. I tutaj zaczynam od pokrojenia warzyw, czyli marchewki, pomidora oraz papryki. W naczyniu żaroodpornym układam pokrojone przed chwilką warzywa. Do tego również dodaję połowę cebuli. Całość polewam oliwą, dodaję sól oraz pieprz i wszystko dokładnie mieszam. Warzywa piekę 30 minut w 200 stopniach. Upieczone warzywa przekładam do blendera, następnie dolewam troszkę bulionu warzywnego, wiadomo, aby była to zupa krem, a nie jakiś taki, powiedzmy, mus warzywny. No i takie zblendowane warzywa z tym bulionem są gotowe, także przelewam je jedynie do miski. Mi się niestety to nie nagrało, więc możecie zobaczyć już efekt końcowy. Ja do tego dodałam jeszcze pokrojoną mozzarellę i do takiego kremu zjadłam 2 grzanki z pieczywa Graham. Ostatnią dzisiejszą propozycją będzie fit czekoladowe risotto z owocami, a także z orzechami. I tutaj zaczynam od ugotowania ryżu na mleku. Co prawda tego mleka nie daję tyle, żeby ten ryż się ugotował, tylko jeszcze później dolewam w międzyczasie troszkę wody i w międzyczasie, gdy ryż się gotuje, to kroję banana. Jeśli chodzi o smak czekoladowy, to tutaj możecie zobaczyć ten pudding. To jest taka nowość z Lidla. Jest on przepyszny, do tego jest bez cukru, wysokobiałkowy, więc same plusy i moim zdaniem naprawdę rewelacyjnie pasuje do tego przepisu, jak i oczywiście do wielu innych, więc polecam, jeśli jeszcze go nie próbowaliście, to sobie sprawdźcie. Ja do tego ryżu dodaję połowę opakowania tego puddingu i całość bardzo dokładnie mieszam. Jeśli wolicie troszeczkę bardziej słodki ryż, to możecie dodać przykładowo jeszcze łyżeczkę ksylitolu albo erytrytolu. Dla mnie ta słodkość jest już zdecydowanie odpowiednia, no ale oczywiście każdy ma inny smak. Gotowy ryż przekładam do pucharka, oczywiście może to być miseczka, słoik, cokolwiek. Na to dodaję pokrojonego wcześniej banana, a także garść borówek. Pamiętajcie, że borówki są super zdrowe i naprawdę warto je jeść. Do tego dodaję jeszcze posiekane orzechy nerkowca i kolejna kolacja gotowa. Jest to niesamowicie prosty przepis, a jeśli lubicie posiłki na słodko,
to zdecydowanie powinien Wam zasmakować. I to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie koniecznie znać, czy znaleźliście tutaj jakiś przepis dla siebie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę, komentarz oraz subskrypcję, bo bardzo dobrze to wpływa na rozwój kanału. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.